już masz grać? Ty już grasz? Tak, a że już w ogóle? Pamiętacie Smarta? To małe, sprytne, miejskie auto wymyślone przez twórcę Swatcha? No to jest Smart, tylko że nowej generacji, budowany przez Chińczyków. A ja nazywam się Juliusz Szalek i to jest auto Made in China. Zanim opowiem Wam więcej o Smarcie #1, bo tak nazywa się ten samochód, to kilka informacji, które myślę rzucą nieco światła na to, skąd się Smart wziął i co to w ogóle jest za samochód. Pierwszy Smart powstał dawno temu, w 1995 roku i pomysłodawcą tego samochodu był gość, który produkował te sprytne, takie użytkowe, niedrogie zegarki Swatche. On zaczął rozmawiać z branżą motoryzacyjną, bo pomyślał, że trzeba zbudować samochód mały, miejski, który do bagażnika pomieści skrzynkę piwa i w zasadzie tyle. Musi być dwuosobowy, większego nie potrzeba. Rozmawiał z Renault, rozmawiał z BMW, rozmawiał z General Motors, rozmawiał z Volkswagenem i z Volkswagenem nawet coś tam, jakieś samochody, jakieś szkice powstały. No ale tak się złożyło, że po zmianie prezesa w Volkswagenie nic z tego nie wyszło, no i wtedy namówił Daimlera, czyli Mercedesa, do budowy Smarta. I tego Smarta my tak naprawdę pamiętamy. To małe, zgrabne, miejskie auto, dwuosobowe, takie. No było ono takie i te Smarty i jeszcze jeżdżą po Europie, a nawet czasami można spotkać takiego Smarta u nas w Polsce. Ale w Polsce nigdy nie był to samochód popularny, bo był bardzo drogi i za mały. My lubimy duże samochody, my lubimy luksus. I tak naprawdę Smart odniósł sukces tam, gdzie naprawdę mieliśmy do czynienia z korkami na ulicach, bo można było wjechać w najdrobniejsze miejsce i znaleźć małą przestrzeń do zaparkowania. No dobra, no to jeśli ciągniemy tę historię tak długo, to po samochodzie dwuosobowym był Roadster Smarta, który cieszył się jako takim powodzeniem. Był Smart Fortwo, czyli samochód czteroosobowy. Miały być samochody zupełnie inne, z silnikami V6, miały być większe auta, które bazowały zdecydowanie bardziej na Mercedesie, no ale przyszły lata 2000 i przyszedł kryzys. I wtedy do Mercedesa zapukali Chińczycy. Chińczycy z firmy Geely, którzy pomyśleli, że wskrzeszą tę markę i zbudują zupełnie nowego, elektrycznego Smarta. Tak się jakoś dziwnie stało, że Daimler z firmą Geely zawiązał spółkę joint venture, która to musiała opracować nową koncepcję, nową platformę do przyszłych samochodów elektrycznych, już nie takich małych, tylko pełnowymiarowych crossoverów i SUV-ów. I wiecie, z kim wspólnie zbudowali tę platformę? Z firmą Zekr, która tak naprawdę wniosła swoją technologię. I tak oto firma Geely zbudowała platformę wspólnie z Mercedesem, bo mają 50% udziałów, i powstała platforma, na której zbudowano ten samochód. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że platforma, na której zbudowany jest ten samochód, posłuży do budowy polskiej Izery. Ale o tym... A teraz ciekawostka, bo możemy sobie... Silnie już się śmieję z moich ciekawostek. Teraz ciekawostka. Kto jest właścicielem firmy Daimler AG? Która to jest właścicielem marki Mercedes? Oczywiście są tam też Chińczycy. I oczywiście są tam też Chińczycy z Geely. Ale to nie jedyni Chińczycy, którzy mają dość duży pakiet akcji firmy Daimler AG, bo tam jest także BAIC. Tak, prawie po 10% mają w Mercedesie. Przechodzimy teraz do wspaniałego samochodu, który pojawił się tak naprawdę w 2001 roku, w 2002 trafił na niektóre rynki, w 2003 pojawił się w Europie, bo najpierw oczywiście produkowany był tylko i wyłącznie na rynek chiński w fabryce chińskiej. Dzisiaj możemy to auto kupić swobodnie w całej tak naprawdę Europie, w Niemczech najbliżej, kosztuje 37 000 w wersji podstawowej, nie ma już nic wspólnego z tym małym, sprytnym samochodem. Ten samochód, moi drodzy, w podstawowej wersji Pro, to takie akurat ukłucie dla Volkswagena, ma 272 konie mechaniczne mocy. Jak na małe miejskie auto, przyznacie, że to jest oszałamiająca moc. Przyspieszenie do setki ponad 8 sekund, a wygląda... Nikt już nie mówi, że to jest miejski samochód. To jest pełnowymiarowy SUV. Tak pozycjonowany jest ten samochód. I jedna ważna uwaga, specjaliści z Mercedesa maczali w tym samochodzie palce, styliści z Mercedesa z pewnością też i pewnie dlatego można czasami odnaleźć
niektóre wspólne elementy, na przykład z małymi miejskimi SUV-ami Mercedesa, także elektrycznymi. Ale tak naprawdę nie wiadomo, co zostało zaprojektowane przez Mercedesa, co przez Chińczyków, dlatego popatrzmy na ten samochód po prostu taki, jaki on jest. Bardzo ładna linia nadwozia. Ten przód, wreszcie ten przód jest inny od wszystkich wszelkiej maści elektrycznych samochodów. Mamy coś, co przypomina zdecydowanie bardziej tradycyjny grill. Ta kratka to jest oczywiście atrapa wlotu powietrza, bo tutaj nic tak naprawdę nie musi być chłodzone, bo baterie chłodzone są oczywiście cieczą. Mamy pod spodem franka, sporych rozmiarów frank, 15 litrów. Tutaj ma się zmieścić 15 litrów. No nie wiem, torba na laptopa nie wejdzie, ale coś w rodzaju bagażnika jest. Wszystko oczywiście bardzo ładnie przykryte. Słowo bardzo ładnie tutaj jest kluczowe. Zobaczcie, mamy wytłumienie, wyciszenie maski. Mamy teleskopy. Wszędzie mamy ładne gumowe elementy, czyli uszczelki. To wszystko ma sprawiać wrażenie, że w tym samochodzie jest cicho, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zarówno Zekr, zarówno Smart to są samochody pozycjonowane jako samochody klasy premium. I tą premiumowość widać na każdym kroku. Widać w jakości plastików, widać w jakości montażu, widać w tych wszystkich detalach, które widać, że one nie są tanie. Tutaj króluje jakość. Platforma Geely SEA. Tutaj mamy do czynienia z platformą numer 2. Ona jest przewidziana do różnego rodzaju napędów, oczywiście tylko i wyłącznie elektrycznego napędu, ale może mieć silnik na przedniej osi, może mieć silnik na tylnej osi, może mieć aż 3 silniki elektryczne i różnej pojemności baterie, ale te platformy są skalowalne i platformy SEA są 3, 1, 2 i 3. Ta trzecia jest przeznaczona do samochodów zdecydowanie większych i bardziej luksusowych, ale wszystkie są platformą dla samochodów klasy premium. Na tych samych platformach budowane są Polestary, na tych samych platformach budowane są Volvo EX30 i EX90, na tych samych platformach budowane są także Lotusy. Muszę powiedzieć, że bryła tego samochodu od samego początku podoba mi się, bo mimo tego już podarujmy sobie mówienie o tym samochodzie, że to jest SUV, bo tak naprawdę to jest nieco przerośnięte miejskie auto, chociaż nie dopatrywałbym się tych analogii do poprzedniego Smarta, oprócz oczywiście logotypu, który tutaj akurat znalazł się na słupku C, bo z przodu mamy napis, ale zobaczcie, jak śmiesznie poprowadzona jest linia dachu. Podobnie do miniaka, na przykład ten element jest bardzo podobny, ale słupek C bardzo ładnie schodzi, ta czarna szybka pociągnięta tutaj tworzy całą jedną linię z linią okien i z tylnym oknem dachowym. Tego Mercedesa, jeśli ktoś chciałby się tutaj przypatrzeć, najwięcej mamy w kształcie chyba tego światła, reflektorów i tego światła, który biegnie przez całą szerokość nadwozia. #1. To jest oznaczenie modelowe tego samochodu. Jest też 2, a w Pekinie w tym roku, i to będziecie mogli sobie zobaczyć też na naszym kanale, bo widziałem ten samochód, powstał koncepcyjny samochód, zdecydowanie większy, bardziej terenowy, bardziej muskularny. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż to jest też chińskie auto na platformie Geely. Linię dachu już omówiłem, zatem można omówić także próg. Zwróćcie uwagę, że tutaj ciągnie się taka srebrna linia, srebrny element wykończeniowy z napisem Launch Edition, bo to jest jeden z 1000 Smartów #1, który został zaprezentowany w pierwszej kolejności. I zarówno dach, jak i ta linia tworzą pewną całość. Cały samochód ma 4,27 m, a rozstaw osi to 2,72 m. Auto jest w rozmiarze mini Countrymana, prawie. Jest większe od ID.3, przy czym ID.3 jest typowo samochodem miejskim. To jest jednak bardziej w stronę crossovera, więc to jest gabaryt tego samochodu. A jeśli spojrzymy na tył, no to gabaryt tego samochodu zmieniony jest na 411 litrów i przyznaję się Wam, że jak patrzę na ten bagażnik, to nie wygląda to jak 411 litrów, ale może po złożeniu, widzicie, mówię o jakości, to nie jest taniocha, to jest całkiem solidna deska. Po złożeniu tego elementu albo w ogóle po wyrzuceniu i zostawieniu tego w garażu mamy
bardzo głęboki bagażnik. No musimy mieć kable do ładowania, musimy mieć apteczkę, jakiś zestaw narzędzi, ale tej przestrzeni robi nam się zdecydowanie więcej. Dodatkowo mamy dwie jakieś przegródki, możliwość zamontowania gumek czy jakichś haczyków, no i możliwość zrobienia takiego tunelu. W tą stronę. Tak i tak. I przewiezienia nart. No tutaj jest jakby troszeczkę luksusowo i możecie się śmiać z tego, że Smart Hashtag 1 jest aspirujący do klasy premium, pomijając już faktycznie, co jest tym samochodem klasy premium, co nie. Tutaj widać tę jakość. Widać tę jakość w montażu, powtarzam się, ale widać też tę jakość w materiałach. Z tyłu nie ma regulacji klimatyzacji, więc nie jest to żaden samochód premium. Mamy zwykłe kratki. Te materiały na podłokietnikach są miękko wykończone. Tutaj również mamy mięciutko. Spójrzcie na fakturę i aż się prosi, żeby ten fotel czy ta kanapa była wentylowana albo grzana. No niestety nie jest, ale jest przesuwana. Ło! A w bagażniku zrobiło się nieco więcej przestrzeni. Szkoda, że tutaj jest ta dziura, no ale coś za coś, więc tutaj na pewno te rzeczy będą wpadać. Nawet jak wyjmiemy tę półkę, no to powstaje taka w sumie trudno do zagospodarowania przestrzeń, ale jeszcze mam jeden pomysł na to, żeby sprawdzić, co się wydarzy. No tak, widać tutaj nawet elementy konstrukcyjne, a na przykład rower się zmieści. Nie wiem, czy to takie old fashion, czy tak po prostu miało być, ale nadaje to pewnego charakteru, takiego jakościowego. Stare walizki, coś takiego, nie wiem, ale mi się ten detal podoba. Podoba mi się też drugi detal i teraz nie wiem, jak silny go sfilmujesz, bo jakbyś spojrzał tu na tą szybkę małą, widzisz tę grafikę tu? To jest samochodzik z ludkiem i bagaże. Przez to, że mamy tutaj do czynienia z jasną tapicerką, to wnętrze wydaje się trochę większe. Ono mocno kontrastuje z tym czarnym wykończeniem podsufitki i tych boczków. Tu jest oczywiście plastik. Ten plastik jest twardy, ale to obszycie drzwi, ono już jest przyjemne w dotyku. Nie chcę powiedzieć, że jest miękkie, bo nie jest. Miękko robi się tutaj pod łokciem, ale bardzo ładne jest to satynowe wykończenie. Cała taka duża klamka, ona jest taka sama na przednich drzwiach, jak i z tyłu. Mamy dobry system audio, mamy głęboką kieszeń. Niestety ona nie jest wyłożona niczym miękkim. Duże okno dachowe w wersji Pro, czyli w wersji podstawowej. To Pro jest trochę mylące, ale od tego zaczyna się konfiguracja wnętrza. I bardzo fajny detal, puryści na to zwrócą uwagę, dla niektórych to nie ma istotnego znaczenia. Drzwi nie mają ramek, zarówno te z tyłu, jak i te z przodu. No szkoda, że cała szyba nie chowa się w te drzwi, ale zobaczcie, nic tutaj nie ma. Tak oto to wygląda. Tak się zastanawiam, bo zawsze te okulary noszę. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, po co ty nosisz te okulary? Jak to po co, żeby zakryć łysinę? Ale dobra, sprawdzimy, czy ten pojemnik na okulary działa. Działa, tada. Tych schowków takich niedużych jest tutaj całkiem sporo, bo tak, jeden mamy tutaj, tu mamy ładowarkę indukcyjną. Ona wydaje się mała, ale sięga tam głęboko w dół, więc nie ma problemu, żeby tutaj telefon naładować. Oprócz tego mamy tradycyjne gniazdo zapalniczki, 2 USB. Tutaj mamy cup holder i miejsce również na telefon. Zobaczcie, możemy tutaj tak położyć telefon, i on się mieści. Prawie na wymiar, więc dodatkowy tutaj jest dodatkowe to miejsce. Kluczyk. Jak wygląda kluczyk tego samochodu? Tak wygląda kluczyk. Pamiętacie pierwsze kluczyki w pierwszych Smartach? No nie pamiętacie, więc zobaczcie sobie. Coś ten kluczyk ma. Taki gadżet, taka puderniczka. No śmieszne. Tutaj, no tak w sumie trzeba się przyzwyczaić do tego. Ten schowek jest bardzo duży, bardzo głęboki. Tutaj wyjdzie bochenek chleba, słoik, na przykład z ogórkami. Można ten słoik schłodzić, bo to jest schowek chłodzony. I mamy tutaj coś takiego bardzo fajnego, czyli takie miejsce na kartę, na przykład do ładowania albo jakąś inną kartę. Nawet jest napisane charging card, proszę bardzo, niesamowite. Mamy tutaj schowek przed pasażerem. On nie jest niczym miękkim wyłożony. Zwykły plastik, ale dość przyjemny. I teraz powiedzcie mi, po co to wszystko tutaj jest tak mocno zabudowane? No, w przypadku moich gabarytów aż prosi się, żeby tutaj troszeczkę odchudzić to. Tak sobie pomyślałem, takie skojarzenie mam, że z Mercedesem. Jednak takie skojarzenie, Mercedes też w środku jest bardzo mocno zabudowany, te tunele środkowe są bardzo szerokie.
no, kratki wylotów powietrza mamy tutaj, po lewej stronie. Niestety, właśnie ten schowek, bardzo często otwieramy ten schowek bezwiednie, po prostu. Można by było to jakoś inaczej zaprojektować, szczególnie tutaj majdrując po tym dużym ekranie. Majdrując, czyli dotykając, bawiąc się, przyciskając, bawiąc się, grzebiąc tutaj. O, grzebiąc, to jest dobre słowo. Bardzo dużo tego satynowego plastiku. On wygląda jakościowo całkiem nieźle, no ale troszeczkę można by było go mniej tutaj dać, tym bardziej, że te duże klamki też są właśnie satynowe, a mam wrażenie, że te klamki są zwyczajne, srebrne, więc trochę jest tutaj niekonsekwencja. Chyba że w tym świetle te elementy jak klamki to jest chyba też srebrne. No akurat takie słońce jest, że tego nie widać, ale to może tak. To ma być spójne z tym, a to ma być spójne z tym. A to jest spójne z fotelami. To z czym jest spójne to? To jest spójne z tym, a to jest spójne z tym. Całość jest dość spójna. Dobra, zróbmy tak. Nie energia, tylko samochód. Samochód. Gdzie jest samochód? Ustawienia. Proszę, możemy, tak jak mówiłem, typowo chińskie podejście do obsługi samochodów, czyli wszystko przeniesione tutaj. Minimum przycisków, nic w zasadzie nie mamy. Po lewej stronie tylko mamy jakieś światła, otwarcie klapy bagażnika, ale także z pozycji tego wyświetlacza możemy na 75% ustawić otwarcie. Oczywiście to jest dla matematyków, bo muszą wiedzieć, ile to jest 75% otwartego całego dachu. Możemy zamknąć. Lusterka, proszę bardzo. Tutaj mamy przycisk left, teraz. Mamy po lewej stronie przyciski i po prawej stronie przyciski. Ale lewego lusterka dotyczą prawe przyciski, tak samo jak prawego, prawe. Czyli tymi przyciskami steruję lewym lusterkiem. Muszę wybrać lewe lusterko, czyli dodatkowy jeden klik, żebym sobie sterował tamtym lusterkiem. I klik, że sprawa jest zakończona. No trochę to wszystko mocno skomplikowane, ale no tak już jest. No i tak możemy się bawić. Miliony ustawień. Oczywiście oświetlenie ambientowe, oczywiście światła, czy mają się świecić jak przyjeżdżamy do domu, czy nie. Możemy ustawiać systemy audio. Wszystko tutaj jest do ustawiania. Tak naprawdę, wiecie, raz ustawione i później już zapominamy o tym, no ale bardzo dobrze. System aktualizuje się on the air, więc nie musimy jeździć do serwisu. Jak kupimy sobie takie auto w Polsce, to serwisu nie mamy. Najbliższy serwis w Niemczech, bo samochód, powtarzam, nie jest oficjalnie jeszcze oferowany w Polsce. I jeszcze zanim ruszymy, dwie rzeczy. Tutaj mamy pod spodem, pod ekranem, no takie podstawowe funkcje, czyli ogrzewanie tylnej szyby, nadmuch maksymalny, klimatyzacja w trybie auto i ustawienia samochodu. Takie też w takiej jakby skróconej wersji. Mamy system S-Pedal, czyli to jest to odzyskiwanie energii, ale najważniejsza rzecz, o której Wam chciałem powiedzieć, to mamy 3 tryby jazdy. Słyszycie? To jeszcze raz powiem. O, sport, to takie sportowe. Jak wybierzemy sobie komfort, to zmienia się nam tutaj na grafice przed nami. Tutaj również, ale to nie jest teraz widoczne. O, teraz będzie widoczne. Zobaczcie, co się dzieje. Sport, świat w trybie sport, świat w trybie komfort i świat w stylu eko. To też ukłon w stronę chińskich klientów. Oni po prostu tego rodzaju gadżety lubią w samochodach. Mamy także liska, którego jak poklikamy na liska, to nic się z nim nie dzieje. O, dopiero mocno trzeba tam poszturchać liska, żeby włączyć system głosowej obsługi niektórych urządzeń. To samo możemy aktywować przyciskiem z kierownicy. I nie jest to system, z którym możemy pogadać. To jest po prostu system, który wykonuje podstawowe komendy, na przykład low temp. Mi jakoś nie zadziałało. Low temperature. A działało wcześniej. Increase the temperature. No, to może temp. Temp down. No i tak to działa. Jak na prawdziwego SUV-a przystało, musimy pojechać kawałek szutrową drogą. Nie wiem, co tutaj piszczy, bo silny ma pasy, ale jest tak duży, że zajmuje 2 miejsca w fotelu, więc musi zapiąć wszystkie 3 pasy.
Dobra, słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka. Ten samochód ma 1800 kg. Przyznacie, że jak na te gabaryty to całkiem sporo. Bateria 66, więc to wszystko czyni z tego samochodu prawdziwego słonia, ale po takiej szutrowej drodze porusza się z dość dużą gracją, muszę przyznać. To zawieszenie jest cichutkie. Nic nie słychać, żeby tutaj konstrukcyjnie coś tam stęknęło. 18 cm prześwitu to całkiem sporo, więc być może to pozycjonowanie tego auta jako właśnie SUV, jako crossover nie jest na wyrost. Kurczę, no zobaczcie, jadę tak po takich... Ja nie mówię, że oczywiście tutaj jedziemy terenowo i tak dalej, bo ten samochód nie służy do tego, żeby jeździć tutaj z dużymi prędkościami, ale po takiej szutrowej drodze całkiem nieźle sobie radzi, jak wiele innych samochodów, które są bardziej SUV-owate, bardziej crossoverowate, nawet niektóre, które mają opony bardzo terenowe. Tutaj tego nie potrzebujemy, jedziemy sobie z gracją i jeszcze na wyświetlaczu przy niskich prędkościach widzimy to, co dzieje się dookoła. Proszę mi nie mówić, bo też czytamy Wasze komentarze, ja czytam osobiście, że jestem mistrzem lewego pasa, jadę po prawej stronie i zamulam. 80 jest tutaj dozwolone, jadę 74 akurat w tej chwili. Zobaczcie, fajna rzecz, coś co w chińskich samochodach jest bardzo popularne, czyli to, że ja tak naprawdę nie mam włączonego żadnego aktywnego tempomatu, ale ten samochód i tak czuwa nad moim bezpieczeństwem, czyli jak zbliżam się do samochodu, to czuję na pedale przyspieszenia, że samochód mi automatycznie hamuje. Oczywiście muszę wtedy, jeśli chcę przyspieszyć, dodać troszkę gazu, nie ma problemu z tym, ale jednak samochód hamuje do tego, co się dzieje i czyta tą sytuację, co się dzieje na drodze i reaguje. Oczywiście mogę sobie włączyć aktywny tempomat, no i właśnie teraz to zrobię. Smart Pilot, o tak to się nazywa, proszę bardzo. Ustawiłem to na 80 km na godzinę, 80 żeby nie było, proszę bardzo, 80, tak mam. 80 i jadę. Mogę na chwilę oderwać ręce od kierownicy. Samochód utrzymuje oczywiście auto w pasie ruchu. Przed oczyma wyświetla mi się stosowna animacja. Przy niskich prędkościach, przy takich prędkościach parkingowych wyświetla mi się też, co w chińskich samochodach jest dość popularne, odległość od przeszkody w centymetrach. To tak naprawdę ułatwia manewrowanie. Ale jeśli mówimy o samej jeździe, to pozycja za kierownicą jest dość wygodna, nie chcę powiedzieć, że idealna, ale trochę mi przeszkadza ten właśnie tunel środkowy. Chciałbym tutaj mieć więcej miejsca. Może jak ktoś ma niższe, krótsze nogi, to kolano mu się tutaj chowa. Zresztą tutaj nawet jest takie specjalne, miękkie miejsce na kolano. Czyli ja po prostu wykraczam poza średnią. Ten samochód nie jest dla mnie. Dla mnie jest na przykład nieco większy model Smarta. Tak jakoś wolno niby jadę, ale jadę z prędkością dozwoloną. 272 konie mechaniczne, 340 ponad newtonometrów i to przyspieszenie 6,7 do setki. No to są wartości, które do tej pory dla Smarta były nieosiągalne. Można powiedzieć, że ta platforma Jelly, ona powstała kilka lat temu, ona jest jedną z najnowocześniejszych platform, chociaż przewiduje ta tutaj w zasadzie tylko tę baterię o pojemności 66 kW brutto. To jest dość podobna pojemność, bo Mercedes stosuje najmniejszą w EQA, EQB 66,5 kWh, więc to jest taki dobry kompromis między pojemnością, między wagą, między zasięgiem. No właśnie, jeśli mówimy o elektryku, to zasięg. 440 km WLTP to jest deklarowany zasięg. Średnie zużycie to jest, teraz mi się wyświetla 15,5, ale długodystansowo to ono jednak skacze do 20, ale jeśli mi udało się od samego początku naszego testu osiągnąć 15, to myślę, że i Wam się uda. Wiadomo, mam ciężką nogę, więc to zużycie czasami u mnie jest nieco wyższe. Przy takiej spokojnej jeździe miejskiej to jest 15,5. Jak nie trudno policzyć, 66 podzielone przez 15 to daje ten zasięg zdecydowanie większy niż 440 km. Dlatego jeśli chcemy osiągnąć faktycznie taką dobrą dynamikę, dobry kompromis między tym, jak jedziemy, nie przejmujemy się tym zużyciem paliwa, no to jest gdzieś pośrodkowane i te 400 km powinniśmy tym samochodem przejechać. Co moim zdaniem jest całkiem niezłym wynikiem.
Tym bardziej, że w ładowarkach DC możemy ładować prądem maksymalnie 150 kW, a AC 22. Producent podaje, że w zakresie 20-80% to możemy naładować się nawet w pół godziny. No dobra, mogę tutaj troszkę przyspieszyć. Mogę trochę przyspieszyć? No mogę. 80, zobaczcie. Wciskam pedał gazu. No, to jest bardzo przyjemne przyspieszenie, 6,7 do setki, ale też później ta elastyczność, nawet powyżej 80, nawet powyżej 110, to ta elastyczność jest bardzo przyjemna. Samochód bardzo przyjemnie jeździ i przede wszystkim tutaj naprawdę jest cicho w tym aucie. A to jest trudna sztuka, bo mamy bezramkowe drzwi, więc to dodatkowo utrudnia wyciszenie samochodu. Nic nie słychać, żadnych dźwięków nie słychać z silnika, z napędu, nic. Czasami pojawia się jakieś takie, no oczywiście nie dźwięk silnika, ale takie jakieś charakterystyczne bzyczenie, nieprzyjemne. Tutaj jest absolutnie cicho, nadkola też są wyciszone, więc nawet jak najadę na kamyki, to ten hałas nie przedostaje się do kabiny. Duży plus. Czuć rękę Mercedesa albo czuć rękę Zekra, albo po prostu czuć rękę chińskiej jakościowej motoryzacji. Już widzę te fale oburzenia. Jak to? No tak to, moi drodzy, tak to. Bo odnosząc ten samochód do konkurencji, no to tak, biorąc pod uwagę parametry, no to można by powiedzieć, że dobrze. No, Kia e-Soul, Peugeot, Mercedesy EQA, EQB, no gdzieś tam mają podobną baterię, ale nie mają znowuż takiej mocy, więc ten samochód na pewno jest gdzieś powyżej tego wszystkiego, co możemy dostać na naszym rynku. Przypominam, tego samochodu na naszym rynku oficjalnie nie kupimy. A gabarytowo, no to nawet można by było się pokusić, żeby porównać z tym samochodem, chociaż Jeep Avenger jest zdecydowanie mniejszy, ale Volkswagen ID3 jest podobnych rozmiarów, ale nie jest SUV-em, jest zdecydowanie bardziej samochodem miejskim. ID4 z kolei no jest już troszeczkę większy. Więc szukając tej konkurencji, no to na pewno trzeba spojrzeć na Volvo, które jest bardziej crossoverem właśnie, ale jest bardziej kanciasty, wydaje się nieco dłuższy. Ten samochód nie sprawia wrażenia dużego. On wygląda na mały, zgrabny, a tak naprawdę no to sporo centymetrów ma. 4,20, 2,70 rozstawu osi, więc miejsca tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Patrzę na te tylne fotele i tam naprawdę jest dużo miejsca. Ten bagażnik, oczywiście, wydaje się nieduży. 411 litrów to, jeśli wierzyć danym fabrycznym, zdecydowanie więcej niż na przykład w Konie, niż na przykład w Hyundaiu właśnie, czy w Kii i zdecydowanie więcej niż we wspomnianym ID3. Część z tych samochodów, oczywiście tych, które są produkowane w Chinach, możecie test tych samochodów zobaczyć sobie na naszym kanale, więc gorąco do tego zapraszam. No przyspieszenie? Super. Samochód może jechać 180 km na godzinę, to jest prędkość ograniczona komputerowo. Musimy do tego przywyknąć. No po prostu tak mówią względy bezpieczeństwa, tak mówi także kwestia rozładowania akumulatora. Jakbyśmy jechali szybciej, no to po prostu akumulator rozładowalibyśmy bardzo szybko, no ale z drugiej strony, gdzie możemy jechać 180? Na autostradzie 140, może trochę więcej, chociaż nie namawiamy do tego. Włączę sobie ten aktywny tempomat, proszę bardzo. Smart Automatic Parking może niekoniecznie, ale to o. No o, Smart Pilot Assist. Proszę bardzo i teraz zobaczymy, jak jedzie się tutaj na tym pilocie. Ten system działa bardzo płynnie. Nie ma tutaj żadnych nerwowych ruchów, jak zdarza się w innych samochodach. No odnieśmy to konkretnie do konkurencji. Na przykład Omoda, której test również świeży niedawno wpadł na nasz kanał. Tam czasami ten system działa dość nerwowo, dość nieprzewidywalnie. Tutaj absolutnie o tym nie ma mowy, nie ma takiego jakiegoś szarpnięcia na kierownicy. Co więcej, te grafiki, które wyświetlają się na wyświetlaczu przede mną, one są precyzyjne. Jeśli samochód jedzie lewym pasem, to on faktycznie na tym lewym pasie jest. Czasami się zastanawiam się, po co ta grafika jest tak naprawdę, bo mam obserwować to, co dzieje się przed szybą, czyli w świecie realnym, a nie patrzeć na to, co dzieje się w świecie wirtualnym. Nie wiem, zastanawiam. Może macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach, po co to może być. Teraz zbliżamy się do świateł. Ja nie hamuję, hamuje samochód przede mną, czyli nasz samochód teraz hamuje automatycznie.
Jak? I whamował do zera. Ja pedału hamulca nie dotknąłem. Wyświetliła się ikonka, że się zatrzymaliśmy. Zobaczymy, czy sam ruszy. Bo są różne systemy, które powodują, że jeśli stoi się dość krótko, to samochód sam rusza. Jeśli dość długo, to ten system się deaktywuje. Tutaj staliśmy stosunkowo krótko. Ja cały czas nie dotykam ani pedału gazu, ani pedału hamulca. Samochód tak naprawdę jedzie bez mojej ingerencji. Zobaczymy, po jakim czasie zasygnalizuje, żebym chwycił kierownicę. No bo jeśli samochód jest homologowany w Europie, to musi wydać taką komendę. Czasami dzieje się to po 15 sekundach, czasami po 30, maksymalnie gdzieś tam po 40 sekundach, ale to już jest naprawdę dość rzadkie. A tutaj cała przyjemność po mojej stronie. Może Lisek coś nam opowie. Niestety. Ten system nie opowiada dowcipów, nie żartuje, jest po prostu tylko do tego, żeby wydawać mu komendy typu głośniej, ciszej radio, temperatura itd., itd. Ubolewam nad faktem, że w Polsce pojawiają się chińskie samochody, ale te z tej dolnej półki jeszcze nie pojawiły się w Polsce. Oprócz kilku, ale importowanych w zasadzie przez prywatne firmy, nie importerskie firmy, samochody powiedzmy klasy premium, wiesz, to wszystko jeszcze przed nami. Czyli jeszcze przed nami jest pojawienie się Smarta, Zekra i wielu innych marek. Oczywiście możemy ten samochód porównać do Volvo, który jest klasą premium i warto by było te samochody porównać, ale czuć tutaj zdecydowanie jeszcze wyższą jakość niż w MG, niż w bajku, niż w tych wszystkich samochodach, które pojawiły się ostatnio w sprzedaży na naszym rynku. Może porównałbym jakość wykończenia tego samochodu do marki BYD, do Bydów, bo tutaj faktycznie jest wyczuwalna zupełnie inna jakość i ona jest porównywalna właśnie z samochodami Byd, które niebawem, mam nadzieję, pojawią się szerzej na naszych ulicach, a test Byda Sila U w wersji hybrydowej możecie obejrzeć na naszym kanale. Świetne przyspieszenie, bardzo dobre wyciszenie, eleganckie wnętrze. Zaryzykuję stwierdzenie, że pod względem jakości wykonania i jakości użytych materiałów to jest jeden z lepiej wykonanych samochodów chińskich, auto made in China na naszym rynku. Osiągi ponadprzeciętne, bardzo rozbudowane i bardzo dobrze działające systemy wsparcia. Oczywiście nie ma co opowiadać o tym, że jest system kamer 360, że są systemy wsparcia, aktywny tempomat i te wszystkie utrzymywacze w jeździe, również mierzące moją koncentrację. To wszystko jest. O tym naprawdę w dzisiejszych czasach nie powinno się mówić, a jeśli się mówi, to jak tych systemów nie ma i w przypadku MG czy w przypadku bajka, no to właśnie zwracam uwagę, jak jakiegoś systemu nie ma. Oczywiście w przeliczeniu te 36 000 euro to jest jakieś 160 przynajmniej tysięcy złotych, więc to jest gdzieś tam górna półka, a przypomnę, że takie MG, no to jest na przykład 130-140 tysięcy MG4 za elektryka. Więc no, jest duża dysproporcja, ale jak ktoś szuka małego, zgrabnego auta, no to Smart #1 jest idealny. I na sam koniec jeszcze jedna ważna rzecz, bo to jest kolejna marka, chińska marka. No właśnie, tylko teraz tak, czy naprawdę ktoś jeszcze ma wątpliwości, że to jest chińska marka? No przecież Mercedes i Chińczycy są właścicielami tej marki w połowie. Ale mimo tego Smart gdzieś tam w świadomości zakorzenił się jako marka tutaj europejska, nasza, więc na takiej opinii troszeczkę buduje swój imidż, czyli buduje swoją tożsamość. Trochę podobnie jak z marką MG. Czy MG komuś kojarzy się z chińskimi samochodami? No nie, bo to jest de facto marka brytyjska, przynajmniej tam została stworzona jakiś czas temu, kupiona przez chiński koncern. Volvo, idealny do tego przykład. No przecież Volvo jest chińskie i jakkolwiek byśmy nie zaklinali rzeczywistości, to właścicielami Volvo są Chińczycy. To, że Chińczycy dają dużą swobodę inżynierom ze Szwecji, to jest zupełnie inna kwestia, ale marka należy do Chińczyków, a
jest, czy wywodzi się ze Szwecji. No cóż, że ze Szwecji. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Jaki jest najbardziej królewski fragment trójkąta? Jego wysokość.